A tu kopalnia na kopalni. A w ogóle to przy tej kopalni są wypasione wille, całe osiedle. A kopalnia oczywiście chińska. Postanowiliśmy zostać jedną noc dłużej na tym kempingu Mokolonii Backpackers, bo tam jest super, fajna atmosfera, fajni ludzie, basenik z lodowatą wodą, wszystko tam gra i buczy tak jak trzeba. No i de facto to jest ostatni dzień przed wyjazdem do RPA. 5 krajów, jutro wjeżdżamy do 6. Niewiarygodne jest to, jak te kraje między sobą się różnią, jak ludzie się różnią wyglądem, zachowaniem, mentalnością, psychiką, sposobem postrzegania świata. Moim faworytem zdecydowanie zostaje Botswana ze względu na czystość, kulturkę, porządek, europejskość, nie wiem jak to nazwać, przy oczywiście zachowaniu całego egzotycznego klimatu, bo jest to jakby nie patrzeć głęboka Afryka, więc Botswana absolutnie numer 1. Numer 2 Zambia. Ludzie w Zambii fantastyczni, tam już jest trochę więcej syfu, bałaganu i tak dalej, ale mimo wszystko kraj bardzo fajny. Minusa Zambia ma za to, że jest drogo. Rzeczywiście w Zambii jest drogo. Idziemy dzisiaj do wioski obok. Tam jest jakaś knajpa, gdzie przychodzą zwierzęta. Podobno można przyjść, zamówić sobie jakąś wodę mineralną, siedzieć i patrzeć na nosorożce, zebry i tak dalej. Zobaczymy, obczaimy. I tak, idziemy po tej miejscowości Mokolonii, która jest miejscem, gdzie mieszkają bogacze. Zobacz, jak oni się odgradzają. Drut pod napięciem jest 2 metry, ale też na ziemi jest drut pod napięciem, czyli nawet jak ktoś górą przeskoczy albo dołem będzie się próbował przekopać, to też ma problem. Ci, co kasę mają, to się izolują i odgradzają takimi zaporami. No tak to jest, bogacze się po prostu odgradzają. Mają dużą kasę, więc mają dużo do stracenia. Więc mają duży stres. To tak wygląda. Biedni ludzie, którzy mieszkają na wsi, nie mają nawet ogrodzeń ani płotów zwykłych, bo nie mają nic do stracenia. I chyba są bardziej wyluzowani pod tym kątem. Też jest ciekawe zagadnienie, prawda? Tutaj jest takie miejsce, no taka, nie wiem, wypasiona dzielnica domów willowych największych bogaczy. No to nam polecili taką restaurację, gdzie się przychodzi, siedzisz sobie w buszu pod takimi fajnymi przykryciami w cieniu i obserwujesz dzikie zwierzęta, które tu przychodzą i są. Zobacz, przyszła antylopa, bo to jest świetny pomysł. Kopiesz dziurę w ziemi i zwierzęta zaczynają przychodzić same, bo chcą pić. Mamy małpy, mamy fajną antylopę, czasem przychodzą, mówią nosorożce, czasem jakieś inne zwierzęta, przychodzą węże, więc trzeba uważać. No i wszędzie są ostrzeżenia, że nie wolno dotykać, karmić, płoszyć, robić cokolwiek z tymi zwierzętami, bo są dzikie. No jak wyciągniesz rękę, to mogą upierdzielić palca albo całą. O Jezus. Poszło. Podrzucił pan nas na stopie i co? Wysiadamy, a tu takie towarzystwo. No i pełno ich tu łazi. O kurde, a tam całe stado. A ten jeden to taki po byku. Samiec alfa, zobacz. Pan, który nas podrzucił, to ma kopalnię, którą właśnie otworzył w Zimbabwe. Kopie złoto. No i nas zaprasza do tej kopalni, tylko że no już nie damy rady, bo ja muszę jechać do Johannesburga i mam lot powrotny, ale wymieniliśmy się kontaktami i następnym razem. Więc fajny autostop. W ogóle fajnych ludzi spotykamy. Spotkaliśmy polityka, spotkaliśmy biznesmena, spotkaliśmy mnóstwo fajnych kierowców tirów. Tam małpa to wygląda, jakby miała 80 kg. No, a zobacz tam. Strasznie dużo ich tu jest. Ale tamta jaka wielka jest. No tamta jest olbrzyma, bo to samiec, a my chcemy wejść na tą górę, więc mamy teraz pod górę jakieś, nie wiem, 2 km 800 metrów, a później w dół idziemy do marketu pić. A to w ogóle stoi jakiś samochód, kurde, z boku i te małpy koło niego chodzą. To idę, zobaczę, co tam za akcja się w samochodzie odbywa, bo to dziwna sytuacja, że stoi fura i pełno małp dookoła. Może je karmią, a nie, tam się modlą w ogóle. Klęczą i się modlą, zobacz, to jakaś sekta jest. Tańczą. Kurde, idziemy tam. Nie lubię przerywać ceremonii religijnych, ale czemu nie? Hello! Hello! How are you? A lot of monkeys! Yeah, Lord. I'm making movie with them. You like them. Yes, we don't have in our country. That's good. Yeah, look at that. So many. We are from Poland. Yeah, we just from praying. Very nice. Amen. Peace, see you. To są jacyś właśnie, widzisz, ludzie, którzy się tutaj zatrzymali i się modlą.
trzyosobowa sekta. No takie tu historie są. A my idziemy dalej te małpy obczajać. Trochę je tak przeganiamy, idziemy za nimi, one nas obserwują. Miejmy nadzieję, że nie będzie agresji. No i tam się ludzie w tych białych szatach zatrzymali i się modlą. Namalowali sprayem krzyż na kamieniu i już wystarczy. Po co im tam jakaś tam budowla, w której będą siedzieć? Aha, tutaj siedzą te małe, a ten duży gdzieś się kurde przyczaił. Ten duży był ogromny. O, one w tych krzaczorach tam są. O, aha, agresja się włącza. Ale ich tu jest. O, ten jeden to rzeczywiście byk. Największy chyba jakiego widziałem tutaj. Z tego bardziej czarne są. Tak, mają inne umaszczenie. I w ogóle mówili nam, żebyśmy uważali chodząc tutaj po tych górach, bo małpy właśnie są i są niebezpieczne. Patrz jaka ładna małpka. Ma zupełnie inne umaszczenie. Ciemnie. Zobacz, przeskakują i chwytają się tego drutu kolczastego. Kompletnie nauczyły się funkcjonować, zobacz, w takim środowisku, które ludzie im stworzyli. Czyli druty kolczaste, samochody, hałas, ruch. Zatrzymał pan nas na stopa, znaczy my jego. Podrzucił nas za darmo kawałek pod same góry i to jest super. Natomiast powiedział, że on ma jutro czas, może nas zawieźć do Johannesburga, do Pretorii, gdzie tam chcemy, nie? Bylebyśmy mu się dorzucili do paliwa. No i fajna, duża, wypasiona fura, wygodna, z klimą. Wszystko pięknie, bardzo miły, sympatyczny kierowca. No i wyliczył, że 300 zł niecałe, ponieważ no będzie musiał wrócić tam 700 km. No i myśmy stwierdzili, że jednak za drogo dla nas. Chociaż szkoda, bo fajny kontakt. No bo teraz jest taka akcja, że my możemy pojechać autobusem trochę taniej, ale nie zamierzamy jechać autobusem. Zamierzamy po prostu pojechać autostopem. Zupełnie za darmo. Ale drzewo. Ja pitole, zobacz jak tu drzewo urosło na tej skale. Ale numer. W ogóle jakie fajne ma owoce. Ciekawa skała, ciekawe drzewo, ciekawe miejsce. My tutaj okrążamy jakąś kopalnię, gdzie oni strzelają, ale dzisiaj jest sobota, to chyba nie strzelają. Idziemy tutaj wokół tych skał, zobacz. No i chcemy wejść tam na tą górę do góry. No i co, odpuściliśmy tego pana, ale wzięliśmy kontakt, wymieniliśmy się, bo pan nie dość, że ma kopalnię złota i powiedział, że nas zaprasza. Następnym razem jak będziemy w Zimbabwe, to pokażę kopalnię złota. No kurde, powiem szczerze, skusiło mnie to. I oprócz tego mówi, że może nam pokazać Botswanę, bo zna tutaj te tereny, mieszka tu chyba z 20 lat. Może się okazać tak, że my gdzieś tam jednak się bujniemy do niego kiedyś, żeby po prostu odświeżyć kontakt i zobaczyć tą kopalnię. A mi cały czas chodzi po głowie jakiś pomysł, w jaki sposób zjeździć na Namibię, Botswanę i Zambię jakby za jednym razem. No i chyba najtańszym, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup samochodu jakiegoś taniego, który mało pali, przejechanie tego i sprzedanie go tam dalej. Jakoś tak będę celował w tego typu rozwiązanie i myślę, że to się uda. Zobaczymy. Na razie jeszcze jesteśmy tu i teraz, więc idziemy tutaj tą ścieżką. No i powiedzieli, że trzeba uważać na węże, na skorpiony, na jaguary. No i generalnie na te małpy, co je tam pokazywaliśmy ci. No tutaj dużo różnych dziwnych zwierząt, których my nie znamy. I one mogą różnie zareagować. Ślepa uliczka. Nie, lewo albo prawo, do wyboru. Była, tak, tylko że ta jest przez burz zarośnięta, a ta jest przy ogrodzeniu. Co mówi mapa? Mapa mówi, że jesteśmy poza trasą. Dziękujemy za info. Dobra, ja uważam, że powinniśmy iść w burz. No to ja. Ja pierwszy czy ty? Ty. Ha, wiedziałem. Zarąbiście. Dobra, idę. Idę, zobaczę co będzie. Projekt Góra, projekt Marcin. No tak, w górach to ja się czuję dobrze. Tylko Mój projekt był projekt Supermarket. projekt góry wygrał. Fu, muchy latają nad projektem Supermarket. Ale wredne, włażą wszędzie gdzie się da. Tutaj jest taka wysuszona skała pod nogami, więc trzeba uważać na węże, które się lubią wylegiwać w takich miejscach. No kompletnie nie mamy doświadczenia z tymi dzikimi zwierzętami i no nie wiemy, trochę tak chodzimy po omacku. Trochę to jest może durne, ale trudno. Ty, ale ciekawe miejsce, wygląda jak jakaś kopalnia, tak jakby ktoś tutaj coś kopał. Ewidentnie wyjmowane kamienie. Tu w ogóle jest tak, że no ten kraj jest po prostu bogaty w diamenty i jest drugim na świecie producentem, wydobywcą diamentów po Rosji. Dlatego jest taki bogaty i wypasiony.
No i może być tak, że gdzie nie wykopiesz dziurę, tam znajdziesz diamenty. Więc zobacz jaki to jest paradoks, nie? Afryka jest najbardziej zasobnym w minerały kontynentem na świecie, a jest najbiedniejszym kontynentem na świecie. Bo zawsze była eksploatowana przez tych wszystkich, kurde, kolonizatorów. Co tu przyjeżdżali? Ty, no wredne muchy, widzisz co się dzieje. Atakują mnie, wyłączam kamerę. Góra 1300 metrów, ale się okazuje, że nie tak łatwo. Zobacz na moją twarz. Po prostu płynę. Maciek to już w ogóle. Projekt Supermarket wygrywał mnie. No, więc idziemy dalej, ale powiem szczerze, w dupę dostaliśmy na tym słońcu. Poza tym idę tak trochę ostrożnie, bo się dygam, że to węże, skorpiony i inne rzeczy. Idę pierwszy i przecieram szlak. Wygrywałem przy kopaniu ziemniaków Peru 20 skorpionów. Nie robią wrażenia. No to ty powinieneś iść pierwszy w takim razie. Po co twój projekt? Do supermarketu to pójdę pierwszy, zaprowadzę cię bezpiecznie. Okej. Do wodopoju. No właśnie, to też dla ciebie nauczka. Jak wybierasz kompana na wyprawę, no to właśnie już mniej więcej wiesz, na co zwracać uwagę. Patrz jakie osiedle, gigantyczne, kozanów, ogrodzone drutem pod napięciem, wypasione wille i tam też mieszkają bogacze. No już nie tacy jak tam przy tej miejscowości, gdzie my mamy kemping, bo tam to mają takie indywidualne wille. A tutaj jest jednak osiedle, ale też dla ludzi zamożnych, a nie dla ludzi biednych. Mamy okazję popatrzeć na stolicę Botswany z każdej strony prawie że. No i mam nadzieję, że z góry będziemy ją fajnie widzieć, ale jeszcze przed nami pewnie jest godzina do góry. 1,2 km jeszcze mapa mówi, czyli mordujemy się pół godziny i przeszliśmy 200 metrów. To może mieć sens, zważywszy na to, że idziemy cały czas pod górę i kluczymy. A teraz idziemy na takie fajne jakieś skałki, zobacz, jak tu ciekawie. No, ale jesteśmy już wysoko, więc fajny widok, fajny, idziemy, obczajamy. Piękne skały. No a góra to jest tam. To nie wiem, czy damy radę z tą ilością wody, co mamy. Wow, ale widok. No pięknie tu, ale miejscówka. Spójrz tylko, 100 razy lepiej niż pojechać na jakieś strane safari za 100. Zobacz, jaki widok. Tam idzie ta ścieżka i myślę, że wejście jest na tą górę, a nie na tą, bo tam są jakieś wieże. A tu jakie piękne kamienie, jakieś liczne, okrągłe głazy. Bardzo się cieszę, żeśmy tu przyszli. Idziemy dalej. Ścieżka jest naprawdę interesująca. No i w ogóle cały ten teren jest świetny. Zobacz do trekkingu. Myślę, że tam można pójść dalej i tam na górę wejdziemy. A na razie idziemy tu, zobaczyć z tamtej strony widok. Bo de facto teraz jakby obchodzimy tą górę z tyłu i już nie będzie widoku na stolicę. Tam chyba jakaś kopalnia. Tak mi przynajmniej to wygląda z daleka. Tak, coś tam kopią, jakieś tiry wywożą, jakiś urobek, jakieś skały, a my chcemy tam, na tą górę. A tu na razie takie skałki jak, no nie wiem, w Karkonoszach czy gdzieś, tylko klimat inny. Kręcimy się tu po tych skałach i dochodzimy do jakiegoś kamieniołomu. Wow, ale potężny. Czyli goście tutaj kopią jakiś urobek, no i jakieś minerały. Może złoto, może diamenty. Takie rzeczy tu się kopie w tym kraju. No robi to wrażenie, zobacz. Pójść. Ja pierdzielę, kopalnia odkrywkowa. Ale numer. No i też pewnie strzelają. I generalnie doszliśmy do kamieniołomu. No i kopią. Później to przesiewają. Widać, jak oni to warstwami kopali, strzelali i wywozili samochodami. I to są drogi dla samochodów. Cały czas kopią, pomimo że jest sobota po południu. Tak się właśnie Afrykę eksploatuje. Żeby bogaci ludzie z Europy i ze Stanów mogli sobie diamenty kupować w pierścionkach. Afryka jest posiekana takimi kopalniami. Od malutkich, kilkuosobowych po jeszcze większe niż ta. Pełno tego tutaj. Teraz próbujemy się stąd wydostać. Jakoś na szagę. Czy chodzenie w Botswanie po górach na szagę jest dobrym pomysłem? Nie wiem. Zobaczymy. Małpy na razie nam towarzyszą. Bardzo dużo. I w sumie to się cieszę, bo już ale kuje. Bo już się do nich przyzwyczaiłem trochę i generalnie jakoś tak powszednieją. No. Na początku mieliśmy strasznego cykora, pamiętam te nasze pierwsze spotkania. Byliśmy totalnie zdygani, a teraz już tak jakoś się z nimi obyliśmy, co wcale nie znaczy, że one przestały być niebezpieczne, albo że są mniej niebezpieczne. Nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu nam się granica jakby przesunęła na naszą niekorzyść, notabene. To też jest ciekawe. Tak to trzeba odbierać. Strykaliśmy się z wody, więc wracamy. Ale świetny trekking, kurde. Wystarczy, że znajdziesz jakąś fajną górę i postanowisz na nią wejść. Rewelacja. Teraz w pełni uczciwie idziemy
się napić do marketu, kupić na zapas wody mineralne na jutro, soki i do baseniku popływać. No i planujemy dalej, jak ten wyjazd ma wyglądać. Dzisiaj dzionek fajnie udany, więc musimy tylko się określić, co robimy. Czy wstajemy super o 5 rano i gonimy na stopa, bo musimy się przebić i przez miasto, i na wylotówkę, i to trochę czasu zajmie. Czy robimy historię pod tytułem dogadujemy się z tymi, co tam są na kempingu, jakimiś ludźmi z RPA, bo oni i tak jutro wracają i byśmy wtedy pojechali z nimi. To dzisiaj się wszystko wyjaśni, więc jutro ci powiem. No i co? I Pretoria. Bardzo bym chciał odwiedzić tego mojego kolegę, którego poznałem 3 miesiące temu właśnie w Lesotho. No a później odbieramy jet z lotniska, mamy 1 dzień dokładnie w Johannesburgu. No i następnego dnia ja już się zawijam do Polski. I taki plan, pokrótce. 1,5 miesiąca, 6 tygodni, 6 krajów. Rewelacja. Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu, fajnie wyszło.